Barcelony. Cześć, tu Lesław i Anka na kanale ALD Channel Travel. Zapraszamy do oglądania naszego vloga. Dzisiaj przybyliśmy do Barcelony, dojechaliśmy z kempingu autobusem L95 w ciągu godziny i zwiedzamy. Autobus zatrzymuje się na placu uniwersyteckim w samym centrum Barcelony, stąd idziemy na słynną La Ramblę oraz będziemy zwiedzać miasto, czyli pójdziemy do portu i na dzielnicę gotycką, ewentualnie w jakieś inne ciekawe miejsca, chociaż nie mamy jakiegoś specjalnego planu zwiedzania, a chcemy po prostu pochodzić po Barcelonie, pobyć w tym mieście. Także zapraszamy Was do oglądania tego odcinka. Pierwszym miejscem, które spotykamy po drodze, jest tak zwane Mercado, czyli taki targ z różnymi artykułami spożywczymi. No można tutaj zjeść różne przekąski, takie tapasy i... Trzeba przyznać, że pod względem wizualnym to wszystko naprawdę pięknie wygląda, bardzo kolorowo i robi wrażenie nie tylko na turystach. Marakuje, soki, owoce. Owoce suszone. O, jakie papryczki, koreczki fajne. Takie tapasy. Jajka suszona. Jakieś pieczywo. No jest tutaj wszystkiego, co chcecie. Jakieś ryby, owoce morza do ręki, takie tapasy. Kalmary, rybki. Także kupicie tu wszystko, ale zapłacicie drogo, a czasami nawet się zdarzy, że produkty będą odgrzewane z mikrofali, bo są przygotowane wcześniej, żeby ładnie na tej wystawie wyglądały. Miejsce typowo turystyczne. Teraz jesteśmy na Plaza Real i tutaj widzimy dwie latarnie gazowe zaprojektowane przez Gaudiego w 1879 roku na kamiennej podstawie i to jest jedno z pierwszych zleceń, które Gaudi wykonywał dla miasta. Jesteśmy na Placu Real, odchodzącym od tej La Rambli. W tle mamy latarnię Gaudiego, o tu ją pokazujemy. No i cały plac z palmami i restauracjami. W ulicy odchodzącej od La Rambli w pobliżu jest też dom zaprojektowany przez Gaudiego zwany Palau Güell. Akurat niestety był zamknięty, więc nie mogliśmy go zwiedzić w środku, także tylko zdjęcia z zewnątrz. No i dochodzimy do morza, do portu. Przed nami pomnik Krzysztofa Kolumba. Jaki Krzysztof? Kolumb. Krzysztof Kolumb oczywiście. I od kolumny Krzysztofa Kolumba dochodzimy do portu, w którym stoi cała masa jachtów, a po przejściu przez takie molo znajduje się centrum handlowe z restauracjami i sklepami. A tu mamy widok z tego mola na Barcelonę, na port, na pomnik Krzysztofa Kolumba i na statki stojące w porcie. Ale wielka meta. Zakaz karmienia meta. Żeglowiec, Święta Eulalia. No ale załoga sobie wcina obiadek. A tu też stary drewniany statek. A to już chyba mielizna do brzega. Chyba już tylko w porcie stoi. Chociaż kto go tam wie. Po zwiedzeniu portu idziemy w kierunku dzielnicy gotyckiej i przechodzimy przez taki fajny, zwodzony most z barierkami pomalowanymi na czerwono. A tu jakiś zabytkowy budynek, ale chyba można wejść do środka. No to chodźmy, zobaczymy co tam jest. A to autentyczna, czynna pracująca poczta główna w Barcelonie się okazała. Nawet jakieś wykopaliska. Rozgrzebali ulicę, a tam jakieś starożytności. Idziemy na dzielnicę gotycką. Czyli Barigot. Kolejny plac na dzielnicy gotyckiej, a my idziemy w kierunku do katedry, ale po drodze widzimy restaurację, gdzie widać, że jedzą miejscowi biznesmeni i pracownicy, więc z ciekawości zachodzimy i to jest strzał w dziesiątkę. Tanio i dobrze.
Menu z 3 dań kosztuje 18,5 euro i zawiera w sobie wino, deser, zupę i drugie. I naprawdę wszystko w bardzo dobrej jakości, bardzo smaczne. Super trafiliśmy. Na obiad było gazpacho i smażony turbot, także wszystko było naprawdę pierwsza klasa. No taki smak Hiszpanii troszkę. Jesteśmy w dzielnicy gotyckiej. No i idziemy zobaczyć, co tu jest. To są kościoły i galerie sztuki. Taki dziedziniec historyczny z fontanną i popatrzmy do góry. Jak ta twarz się zmienia w zależności jak z jakim kątem patrzysz. A tu katedra. Że na dzielnicę gotycką trzeba koniecznie przyjść. Koniecznie polecamy zobaczyć katedrę świętej Eulalii. Wybudowana została między XIII a XV wieku na podwalinach jeszcze z czasów rzymskich. Jest to jeden z najwspanialszych gotyckich zabytków w Barcelonie. Koniecznie do zobaczenia. Jesteśmy we wnętrzu katedry. Tu ciężko komentować coś na żywo, gdyż jest to miejsce kultu. Wejście kosztowało 16 euro od osoby, ale na pewno warto, bo jest prawdziwy gotyk i piękny zabytek. W tej kaplicy znajduje się grób świętej Eulalii, patronki tej katedry. W ramach biletu można wjechać na wieżę, skąd jest widok na pozostałą część wieży. Bo tu ten dach całkiem solidny i na inne budynki z Barcelony. Z katedry mamy widok na Barcelonę. Obok tutaj widzimy bar na rooftopie nad hotelem pełen ludzi. Widzimy Sagradę Familię tam w oddali, widok na port, a także na resztę miasta i okoliczne wzgórza. Widzicie, po takich płatkach metalowych chodzimy po tym dachu i możemy sobie te piękne widoki podziwiać Barcelony. No ale musimy już zmykać, bo zaczyna padać. Jakby komuś się tu nie chciało wchodzić, to też zero stresu, bo tu się wjeżdża windą. Się wywołuje windę i się nią wjeżdża. 3 piętra na dół i jesteśmy. W katedrze hodowanych jest 13 gęsi, które są tutaj trzymane na pamiątkę męczeństwa świętej Eulalii. W budynku, którego nazwy nie wypowiem, widzimy fresk wykonany przez Pabla Picassa, czyli miejsce, które też wypada zobaczyć, a jest całkowicie darmowe. Ale się rozpadał deszcz i czekamy na autobus i jedziemy na kemping. No, witajcie w dniu dzisiejszym. Dzisiaj przyjechaliśmy metrem linią L2, a naprzód autobusem L95 z kempingu i jesteśmy pod, no właśnie, pod Sagrada Familia. Świętej rodziny. Bierzemy ją z bliska. Jedzie się autobusem i metrem, trochę zajmuje, ale da radę. Koło Sagrady Familii jest taki parczek, bardzo zielony, a w nim bardzo dużo ludzi, można się poczuć jak w Japonii albo w Chinach, uliczni Grejkowie, ale zawsze jest miejsce na chwilę wytchnienia. No, Sagrada budowana w 1882 roku już. No i planują zakończenie w 2026. Zobaczymy, czy to będzie prawda. No wieże są w różnych stylach, nawet choinka na jednej jest. O, ta pierwsza to jest fasada Bożego Narodzenia.
No i faktycznie jest choinka z gołąbkami na czubku. Oddaliliśmy się troszeczkę od kościoła, żeby go lepiej ująć. Kręcimy obiektywem szerokokątnym, ale i tak budowla widać jaka jest ogromna. Bardzo duży zgiełk wokoło, dużo ludzi. Tutaj ujęcie z drugiej strony, drugiej fasady. Na tej fasadzie jest już zobrazowana męka i ukrzyżowanie Chrystusa w odróżnieniu od poprzedniej, gdzie były narodziny. W architekturze też widać wpływ Gaudiego, charakterystyczne wieże i te formy architektoniczne, jakie on preferował. No naprawdę kościół robi wspaniałe wrażenie. Niestety nie zwiedzaliśmy świątyni w środku, ponieważ bilety trzeba kupować z dużym wyprzedzeniem przez internet. No, ale to tylko lekcja dla nas. I nawet kuranty grają. Bardzo ładnie, nie? Metro w Barcelonie jest bardzo rozbudowane i wszędzie nim można dojechać, tylko trzeba patrzeć na mapki, gdzie się przesiadać i najlepiej kupić bilet czasowy, żeby potem za każdym razem nie wykupywać. Dotarliśmy na plac Hiszpański. Tam jest Sagrady Familii. 2 metrami numer 2 i 1, a teraz tam jest była arena po korridzie. Zobaczymy, co tam w środku jest, jakiś pomnik. I tu pałac hiszpański, pamiątka po wystawie światowej. Idziemy naprzód, tu zobaczymy. Idziemy w kierunku pałacu i całej masy schodów. Na szczęście przynajmniej częściowo da się podjechać schodami jeżdżącymi. Robimy dziennie około 18 do 20 tysięcy kroków, więc trochę nogi się czuje. Tu jest fontanna, nieczynna. Tak samo te kaskady tutaj nie działają. Ale schody są niestety. Schody jeżdżące są tam z boku, ale nieczynne. No to trzeba niestety drapać się już po zwykłych. Ale co, my nie damy radę. I stąd taki widok się roztacza. Ale idziemy. Zobaczcie na samą górę. No szkoda, że ta kaskada nie działa. No i zobaczcie. Te schodki są czynne. Ania zaprasza, zamiast iść będziemy jechać. Zapraszam na drugą część schodów. Wjeżdżamy na górę dalej. Tu na górze jest Muzeum Narodowe Katalonii. A tutaj widok na drugą część Barcelony. Sagradą Familią. Tam w dali. No, wielkie miasto otoczone górkami. No a to wyszło, miało być selfie, a wyszedł filmik. Ale z ładnym widokiem to nie będziemy go kasować. Pozdrawiamy wszystkich naszych widzów z Barcelony. A te wieże, to możemy się poczuć jak, no proszę powiedzieć, kto wie, niech powie. Co wam przypominają te wieże? No i w Barcelonie zamiast hiszpańskiej paelli jemy Chińczyka. Ja jem zupę ramen. Żeśmy tutaj będzie taka scena do korridy, a to zwykłe centrum handlowe niestety. W tym stadionie do korridy niestety wewnątrz korridy nic nie było, była tylko galeria handlowa. Za to w Mercadonie zrobiliśmy zakupy za 33,60 € i kupiliśmy sobie tak, truskawki, kilogram za 3,5 € hiszpańskie, jakieś jogurty typu greckiego, Jakieś wędlinki. wędlinki ichne, szynki, kiełbaski, tak żeby mieć po drodze, co croissanta, hamburgery takie, żeby sobie na obiad usmażyć, Jakieś tortellini na drodze, żeby podgrzać szybko, herbatkę, pomidorki takie, pomidorki. Teraz awokado ogórki i awokado, kefir i oliwki. Kefir z truskawkami, mamy blender, to sobie zrobimy koktajl. Jeszcze wędlinka, margarynka i bananki. I za to wszystko 33 €. Czy to dużo? Chyba tak normalnie. No. Polecamy Barcelonę, tak, do zobaczenia, do zwiedzania różnych miejsc. Można połazić po różnych uliczkach, popróbować tych różnych tapasów i także poszwędać się bardzo fajnie. Super miejsce. No ale jest tu skomercjalizowane bardzo. Bardzo. To do jutra. Także do jutra. Dzisiaj już się składamy.
Jutro rano przejedziemy w dalsze miejsce, skąd na pewno pokażemy Wam filmik. Cześć! Cześć. No, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy środę. Środę. Wyjeżdżamy z Barcelony, 7 maj. I kierujemy się w stronę kolejnego kempingu. Costa Brava. Tak, na Costa Brava. Popatrzcie, jak wygląda wszystko przy wyjeździe. Port w Barcelonie, jakiś cruiser i takie dźwigi. Baza kontenerowa, zobaczcie. Bardzo duże miasto to Barcelona. Wyjeżdżamy ileś tam już czasu. Trochę zakorkowane miasto rano, ale chyba po południu, jak się wyjeżdża, jeszcze bardziej. Także na to zwracajcie uwagę, żeby nie w tych godzinach w ogóle rannych, szczytowych, takich, kiedy wszyscy do pracy jadą, ale też nie w tych godzinach popołudniowych, jak z kolei z pracy wracają, bo też bardzo wtedy duże korki są. No i bardzo dobrze poruszać się metrem w Barcelonie, czyli gdzieś tam te przejazdy, nie na autobusy, tylko na metro. Super rozwiązanie, wszędzie dojedziemy metrem, naprawdę super. Ale z kempingu jest autobus. Tak, z kempingu, na którym byliśmy, to autobusem, około godziny czasu się jechało, ale bardzo dobrze, można było popatrzeć też, jak wygląda Barcelona. Z jednej strony narzekamy, że musimy przez Barcelonę przejeżdżać, ale z drugiej strony można sobie kawał miasta dodatkowo zobaczyć. Tak jak City Bus jeździ, to i możemy tutaj swoim samochodem jechać. Wolno jedziemy, to coś Wolno, ale możemy fajnie, patrzeć. naprawdę. Fajnie zobaczyć, tylko takie korki wszędzie, niestety. No na razie ruszyliśmy. Na razie jedziemy fajnie. A tu przechodziliśmy tym mostkiem Tak, tak. z portu. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna informacja. Autostrady cały czas były bezpłatne, także nie spotkaliśmy żadnej autostrady płatnej. Wyjeżdżamy z Barcelony właśnie takimi tunelami, już chyba trzeci, tak, Leszek? Więcej. Nawet więcej właśnie, cały czas jedziemy. Palmową autostradą jedziemy. I to wszystko, co mamy do pokazania z Barcelony. Jeżeli się spodobało, to prosimy o lajki i subskrypcje. W następnych odcinkach natomiast pokażemy już miasteczka na Costa Brava, gdzie spędziliśmy kilka następnych dni. Będą kempingi, plaże, zatoki i piękne widoki. Zapraszamy do oglądania następnych odcinków. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Cześć! Widzicie? No taki klimat uroczy.